No cześć, z tej strony Iwona i dzisiaj mam dla Was specjalny, pod wieloma względami, film. Patrzcie, załadowałam piekarniki elektryczne. No dobra, piekarniki elektryczne powiedzmy, że nie jest to nic specjalnego. Ale pierwszy raz w życiu, jak jeżdżę 11 lat, moja siostra w końcu zdecydowała się pojechać ze mną w trasę. I to na kilka dni. A wiecie, gdzie jedziemy? Jedziemy do Szwecji. To znaczy trochę jedziemy, trochę płyniemy. Ale wiecie, co jest jeszcze specjalnego? Moja siostra ma urodziny i będziemy je świętować na promie. Także Czechy, Polska i oto jesteśmy w Gdańsku. Oto jest nasz prom, Nowa Star. Jesteśmy właśnie na terminalu Westerplatte w Gdańsku. Wjeżdżamy na prom. Znaczy nie wjeżdżamy. Mamy wjazd dopiero za jakiś czas, ale jesteśmy prawie, że pierwsze w kolejce. Idziemy pooglądać prom tak z zewnątrz. Ale jest wielki! Ale fajnie. Jejku, teraz jak tutaj dojechałam, po prostu czuję klimat podróży, wypłynięcia w świat i zawaliście, ale fajnie. Tu jest nasz prom, Volvi stoi tam, więc żeby przyjść do terminala i załatwić swój bilet, musicie iść tak, budynkiem, tutaj dookoła i oto tutaj się załatwia bilet. Idziemy. Mam CMR-kę, tak mi koledzy po fachu powiedzieli, na wszelki wypadek. Mam dowód osobisty i siostrę mam. Paul Ferris. Wjeżdżamy na prom. Co to oznacza? Jesteśmy pierwsi do wyjazdu. Musimy być jak najszybciej. No. Pauza promowa. Pakujemy się. Idziemy na pokład, bo tam dopiero czekają atrakcje. Agnieszka ma dzisiaj urodziny, więc nie wiem, co się będzie działo na tym promie. No i jest. Volvi pierwszy do wyjazdu. Widzisz. To co? Wszystkiego najlepszego dla Agnieszki. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich. Ale ty masz dzisiaj urodziny. O, wszystkiego najlepszego dla mnie. Świętujemy urodziny na promie. Każda podróż rozpoczyna się od odbicia od brzegu. My dostałyśmy zaproszenie od kapitana na mostek. Także zapraszamy na mostek. To jest dopiero okazja. Dzień dobry. Mostek kapitański. Jesteśmy w momencie wyjścia, także nie przeszkadzamy. Jeżeli możemy, to zapraszam na skrzydło. Jeżeli tutaj możemy, na razie pan kapitan jest zajęty. Pan kapitan i jego załoga, ale to później. Przed chwilą pan kapitan właśnie tutaj na tym skrzydle manewrował własnoręcznie, osobiście i właśnie wychodzimy w tej chwili z portu w Gdańsku. Po prawej stronie za chwilę miniemy Westerplatte. No, jest wrażenie. Musisz muszę przyznać. Tak jak powiedziałem, tu rzeczywiście, to jest prawda, co powiedziałem, w zależności od tego, którą burtą statek cumuje w porcie, czy odchodzi, kapitan już własnoręcznie tutaj przerzuca sobie napęd i sterowanie i tymi tutaj joystickami, prawda, steruje tym statkiem. Skrzydło wysunięte dlatego, że jak tutaj można zobaczyć, jest doskonała widoczność, stąd również ta szyba tutaj w podłodze, gdzie pan kapitan ma dobrą widoczność, żeby bezpiecznie, sprawnie, precyzyjnie tak, zacumować tym dużym, pięknym statkiem. A, tak sobie chodzę tylko po mostku, nie? No, dobra, nie? Panie kapitanie, jakie prognozy pogody na ten rejs? No bardzo dobrze.
Wiatry bardzo słabe, także nawet trochę z tyłu, więc nie będzie bujać na pewno. Choroba morska nie grozi. Cieszy się? Cieszę się. Ja też. Czyli możemy spokojnie balować. Tak. Wszystkie punkty są dostępne, także za dużo ludzi nie ma dzisiaj, jak z tego co słyszałem, poniżej 200 pasażerów, więc luz jest. Będziecie królować na parkiecie. Dobrze. Ten prom, jak duży jest ten prom? Znaczy to jest taki, no nie za duży w tej chwili, promy budują już po ponad 200 metrów. Ten ma 161 metrów, średni. 161 metrów długości całkowitej tak zwanej, Okay. no nie? Czyli od najdalszego punktu na dziobie do najdalszego na rufie. A ile mamy pokładów? 10 pokładów. 10 pokładów. Jesteśmy na 10. pokładzie, no, czyli nad nami jeszcze teoretycznie 11 jest, ale tam już nie ma zabudowy żadnej. Okay. Ile ciężarówek możemy pomieścić? Albo... Możemy, sporo. Są 2 pokłady dla ciężarówek. A ten prom ile ma lat? Tak orientacyjnie. Orientacyjnie ma lat. Znaczy historia, no, ma taką skomplikowaną historię, czyli jest wybudowany, data budowy to jest 2011 rok. Aczkolwiek ten, co zamawiał ten prom, splajtował w międzyczasie w trakcie budowy, no i on praktycznie stał w stoczni do 2014 roku. Czy tu jest jakiś czas pracy? Jest, oczywiście. Jakieś urządzenia rejestrujące? Czy pan ma swoją kartę? Tak, ja mam kartę kierowcy z chipem, nie? Czy to, jak to jest? No, zapisy są odpowiednie, no nie, karty pracy i tak dalej, to musimy tego przestrzegać. A jak się tankuje statek? Różnie. Tutaj tankujemy z autocystern. No nie? Czyli przyjeżdża tutaj cysterna i tankuje się? No, czy kilka cystern. No właśnie, jaka jest pojemność baku? W ogóle jak to się nazywa bak? Jak to się nazywa? No zbiorniki paliwowe. Zbiorniki paliwowe. Tak. Jaką mamy pojemność tutaj? Oj, to mechanicznie. Ale ja pana tutaj przypytuję. Pan to znaczy, nie, chodzi o to, że mamy większą pojemność, możemy więcej wziąć, tylko nie po to statek pływa, żeby wozić swoje paliwo, tylko żeby wozić ładunek. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie kapitanie. Czego się życzy kapitanom albo załodze? Generalnie stopy wody pod kilem, czyli tak, żeby... Stopy wody? Tak. Stopa to jest tyle, 30,5 cm chyba, tak. 12 cali. A co to dokładnie oznacza? No żeby była, żeby nie wejść na mieliznę. No. Super. W takim razie tego panu i załodze życzę. Ale wy chyba często jeździcie ze sobą, tak? Pierwszy raz jedzie. Pierwszy raz? W trasę pierwszy raz, taką prawdziwą ciężarówkę. Jak ci się podobało na mostku? Było niesamowicie. Nie? No. Fajnie robi wrażenie. Tak, robi wrażenie, takie sci-fi, taki prawdziwy Star Trek. No, też mi się skojarzyło ze Star Trekiem od razu. Ej, może ja bym takie papiery zrobiła? Zrób takie. I zaczęła pływać. Grill. A ja tutaj czuję dym. A to impreza! Idziemy zobaczyć, co jest na górze. Tutaj jest grill, kiełbaski i piwo. A tutaj jest co? Tu jest morze. Aż się boję, że mi telefon wypadnie. Dzień dobry. Włosy świeżo nakręcone. Idziemy na śniadanie. Jak ci się spało? Bardzo dobrze, zaskakująco dobrze. Myślałam, że będę czuła wodę, a nie, bardzo fajnie. O, patrzcie, mamy cennik śniadaniowy. Kierowcy oczywiście mają zapewnione jedzenie w cenie biletu. Wiecie, do czego się nie mogę przyzwyczaić na tym promie? Dlatego, że to wszystko jest po polsku. Ceny są w złotówkach, wszystko jest po polsku, obsługa polska. Kiełbaska podwawelska. Podwawelska. To jest na cieplutko. A, czyli tutaj od rana można zupę jeść? Można. O, a, coś tu będzie dokładać jeszcze. Poproszę jajko. Sadzone, dobra. Tak. I poproszę tego racuszka. Racuszki. Dla mnie ten śledź bardzo przemawia. Weźmiemy sobie jeszcze kawę. A, Już sobie wymyśliłam, że w niedzielę na śniadanie będę pić cappuccino w tym piano bar z widokiem na morze. To będzie idealne. Kurczę, moje cappuccino. Leciał taki fajny komunikat. Dzień dobry Państwu, jest godzina 9. Zapraszamy do restauracji na śniadanie, nie? Ja sobie to nagrywam wszystko. Patrzę. Nie włączyłam nagrywania. Ale wiedzcie, że o 9 zapraszają na śniadanie. Do restauracji Kafeteria. A kierowcy, tak powiedziałam wcześniej, mają swoje jedzonko tutaj w cenie biletu. Mam na imię Włodek Stański, bardzo mi miło przywitać Panią i Panią na pokładzie promu Nowa Star.
Właścicielem promu jest firma Polfaries. Został skupiony przez naszą firmę 4 lata temu. Ten prom jest wybudowany w 2011 roku, natomiast do eksploatacji wszedł w 2014. Statek był budowany w stoczni w Singapurze. Jest to statek bardzo nowoczesny, wyposażony w bardzo dobre urządzenia. Cały układ napędowy to jest niemiecka firma MAN. Jak tu widać na panelu za mną są też urządzenia budowane przez Rolls-Royce'a i tak dalej. Także statek jest i bezpieczny, i bardzo nowoczesny. Oczywiście, tak jak, co mogę powiedzieć, nowoczesność wymusza też młody wiek załogi. Jak widziały Panie tutaj przed chwilą, załoga maszynowa to są sami młodzi chłopacy po 30 lat. Ja mówię, że to są moje dzieci, które po prostu pracują, uczą się, ale mają też otwarte umysły na coś nowego, bo mamy 4 silniki główne, w sumie mamy około 30 000 koni mocy na napęd główny plus 4,5 MW na elektrownię, także trochę tej mocy posiadamy. Mamy 4 silniki główne wyposażone w system Common Rail. Jak Pani jest kierowcą, to ta nazwa jest znana na pewno. Common Rail, no w railu mamy ciśnienie około 1200 bar w czasie przejazdu, natomiast takie zadane ciśnienie to jest 1600 bar. Jak ktoś sobie wyobrazi, jakie to jest ciśnienie, że na każdy centymetr kwadratowy działa ciśnienie 1600 kg, czyli na taką kostkę 10 na 10, czyli 100 cm², jak się pomnoży przez te 1600 kg, to się robi po prostu na takiej kostce, można czołg praktycznie postawić. Więc to się robi już, jak ktoś ma wyobrażenie, jak to działa, to wtedy... To jest gigantyczne. Tak, i bezwzględnie najbardziej istotną rzeczą całego tego systemu jest utrzymywanie go w absolutnej szczelności. Każdy rail ma swoje czujniki przecieków, bo paliwo pod takim ciśnieniem potrafi w metalu wyrzeźbić olbrzymie otwory i po prostu nie byłaby... Jak laser. Tak, dokładnie. Też jak Panie tutaj ze mną szły wcześniej, pokazywałem też, jak statek jest wyposażony w instalacje gaszenia, w klimatyzację, w systemy powiedzmy oczyszczalnie ścieków, przygotowanie wody sanitarnej. Także pasażerowie, którzy tu wejdą i mają te warunki na górze, które mają, to znaczy mają czyste kabiny, dba o to hotel, mają światło w kabinach, mają wodę sanitarną, zmiękczoną, ciepłą, przepuszczoną przez lampę UV, żeby była bezpieczna, więc nawet nie zastanawiają się nad tym, że ktoś na dole w siłowni pracuje i po prostu, żeby zapewnić ten komfort u góry. Także no po prostu, co mogę więcej powiedzieć, no jeżeli jakieś pytania macie jeszcze Panie, to będę chętnie służył odpowiedzią, natomiast na pewno generalnie komfort pasażera, jego bezpieczeństwo jest priorytetem tutaj, żeby to wszystko grało, dlatego no jest to praca odpowiedzialna, ale lubimy ją za to, że po prostu cały czas coś się dzieje i musimy działać, żeby po prostu było wszystko ok, nie? Super, to co, idziemy odpalać silnik? Tak, teraz idziemy odpalić silnik. Specjalnie dla nas, dla Was. Teraz się dzieje przesmarowanie. W naszej kabinie zrobiliśmy mega bałagan, jak te dwie dziewczyny wpuszczone do kabiny, a dlatego teraz pokażemy Wam kabiny kierowców zawodowych. Tak właśnie odpoczywają kierowcy w czasie rejsu. Proszę bardzo. Zapraszamy kamerę. Kamera wchodzi. No jak przyjemnie. To jest kabina, jak widzicie, dwuosobowa, znaczy czteroosobowa. Tak jak w ciężarówce. Tu są rozkładane łóżka. Możemy rozłożyć? Tak, oczywiście. Ciekawe, czy ja potrafię. Tylko ściągnięty w dół, tak? O. Ponieważ generalnie wszystkie kabiny na promie Nowa Star to są kabiny czteroosobowe, ale kabiny jakby przeznaczone dla kierowców ciężarówek to są też czteroosobowe, ale kierowcy śpią maksymalnie podwójnie, pojedynczo lub podwójnie. Także nie ma takiej opcji, żeby kierowcy spali w 3 lub w 4. Okay. Takie mamy kabiny po prostu. Okej. A chodźcie, zobaczcie, to jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Oczywiście łazienka. W każdej kabinie jest łazienka. Chodźcie, zobaczcie. Toaleta i oczywiście po prawej stronie prysznic.
z ciepłą wodą. Tak właśnie podróżują kierowcy na promie Polferis Nova Star. A teraz jesteśmy w pięknym miejscu, gdzie wieczorem chyba toczy się całe życie kulturalne, rozrywkowe, bo tutaj za nami jest fortepian, muzyka na żywo. Tak, dokładnie na co dzień tutaj mamy pianistę, który nam serwuje muzykę na żywo. Jesteśmy w piano barze, gdzie serwowane są alkohole, koktajle, bardzo dobra kawa. Takich barów mamy na pokładzie więcej, czyli oprócz barów jeszcze mamy kafeterię, restaurację à la carte, kasyno oraz dyskotekę. Na pokładzie mamy również sklep, gdzie oferujemy szereg artykułów o bardzo atrakcyjnych cenach, kosmetyki, alkohole, odzież, słodycze, zabawki. Dzień dobry. Ja też golonka, ziemniaki, kapusta. Dzień dobry. Czy karkówka? Jezu, ale te żeberka tak wyglądają dobrze. Wszystko to... I to jest jeszcze ryba i chrzan. I rybcia. Proszę bardzo. Dziękuję. Ale pyszne. A zupkę? Dziękuję. Dziękuję. A, tutaj coś mocniejszego, ale to nie teraz. Nie wiem, co się napić. Doniosę, 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 doniosę. Ej, to serki, serniczki! La. Ja nie wiedziałam, że tam będą takie dobre rzeczy. Obowiązek jako obywatelki Polski. Już się nie muszę martwić, możemy spać spokojnie. Teraz, proszę Państwa, składamy bok. No i tym oto sposobem, całkiem niespodziewanie, rozładowałam ładunek wcześniej, co muszę przyznać, że było dla mnie wielkim uspokojeniem, bo nie znam Szwecji, nie wiem jak jest, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na parkingach. No koledzy mówili, że jest w miarę bezpiecznie, ale wiecie, ja jako młody przewoźnik śpię lepiej, gdy mam rozładowany towar, gdy stoję na pusto. Więc pojechałyśmy sobie z Agnieszką już z powrotem do Nynäshamn, do miasta portowego, z którego odbijał nasz prom Nova Star. Przespałyśmy się do rana, a rano zebrałyśmy się i pojechałyśmy do Sztokholmu, skoro miałyśmy trochę czasu. A moja pauza 4-5 się kręciła. W Sztokholmie zobaczycie w innym filmie. My w każdym razie przerwałyśmy sobie pauzę, bo przepisy pozwalają na to i dają godzinę na wjazd i na zjazd z promu. Także 4-5 się kręciło, a my spokojnie odpoczywałyśmy sobie na promie w drodze do Gdańska. Przełamanie, trzeba do płaskości wziąć. Jesteśmy na górnym. Ja tego ci nie powiem. Wydaje mi się, Dobra. Ha, policja nagrywa. No i pięknie, tutaj się kończy nasza przygoda z promem Nova Star. A na tym mostku byłyśmy, ale jaja. Volvi, patrz jaki tutaj piękny Volvi. To twój kuzyn, czekaj, gdzie jest tam. Volvo, śpiętnikowe rumy. No i dobrze, teraz zmierzamy na parking, na którym się zatrzymamy do jutra rana, bo jutro ładujemy się pod Poznaniem. W Polsce oczywiście w niedzielę obowiązuje zakaz dla samochodów ciężarowych, ale też nie ma takiej potrzeby, żeby w niedzielę jechać. Dokręcimy weekend, jutro rano startujemy.